Drugie ze 110 znaczeń tego słowa. Będzie. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku jednym słowem. Moi drodzy, tak jak zapowiadałem wczoraj, zajmujemy się cały czas jednym słowem, czyli słowem afar. Tylko dzisiaj oczywiście w troszeczkę innym znaczeniu. Wczoraj byliśmy z prochem, dzisiaj będziemy w innym znaczeniu. Zanim to słowo wprowadzę dzisiejsze, w sensie inne jego znaczenie, to mały obraz, który myślę, że też niektórzy kojarzycie. Jedna z moich ulubionych scen w Starym Testamencie to jest scena, może nie tyle powołania, chociaż w sumie powołania, scena wyprowadzenia Abrahama z jego rodzinnego, tam nazwijmy to miasta, namiotu, czegokolwiek. W sensie jest opisana w Księdze Rodzaju taka scena, kiedy Abraham siedzi u siebie w namiocie. Ja w związku z tym, że mam bardzo taką wyobraźnię, jak to nazwać, taką namacalną wyobraźnię, to ja sobie to zawsze tak bardzo wyobrażam tak konkretnie, w sensie, że on siedzi w takim namiocie. Te namioty były ze skór zwierzęcych, więc tam prawdopodobnie niezbyt fajnie pachnie i on tam ma ognisko w środku. I w sensie tam mu się dymi strasznie. I tak sobie wyobrażam takiego po prostu chłopa, który siedzi w takim zamkniętym namiocie, zadymione wszystko, ledwo tam oddycha, nie wychodzi na zewnątrz pewnie, bo nie wiem, bo zimno, chociaż pewnie było ciepło, ale jakby nie wychodzi stamtąd, no i tam siedzi. I Pan Bóg, kiedy do niego przychodzi i kiedy chce mu opowiedzieć o drodze, do której zaprasza Abrahama, to bardzo to kocham. Nie mówi mu o, nie wiem, duchowych sprawach, nie wzywa go do świętości, tylko pierwsze, co robi, to prosi go, Abraham, po pierwsze, spójrz w niebo. Czyli tak by go prosił, wyjdź z tego dymu, wyjdź z tego zatęchłego miejsca, spójrz w niebo i spójrz w gwiazdy. I kiedy mu pokażą te gwiazdy, te całe nieprzeliczone gwiazdy, to potem mówi do niego o jeszcze czymś innym nieprzeliczonym. Bo mówi, że jeśli ktoś policzy ziarnka pyłu na ziemi, to będzie mógł policzyć Twoje potomstwo. I oczywiście, jak się łatwo domyślić, ten pył ziemi, te ziarnka pyłu, to jest właśnie nasze słowo. To jest ten sam pył, ten sam proch, ten sam afar hebrajski. Co to znaczy? Dlaczego to słowo dzisiaj? Otóż dzisiaj chciałbym, żebyście pomyśleli o patrzeniu w gwiazdy. Czyli chciałbym przez najbliższe 3 dni, dzisiaj, jutro i pojutrze, dać Wam 3... Kurde, nie, bo to już jest strasznie długo, a ja tu muszę jeszcze dużo powiedzieć. Kurde, jak to skracać? No, bo myślałem, żeby to nagrywać od początku, bo to długo wychodzi, bo tutaj mi leci zegarek i widzę, że będzie za długo, ale niech będzie. Kurde, bo co tam, no ja nie umiem tak krótko, ale się staram. Więc chodzi o to, że chciałbym Wam przez najbliższe 3 dni, na początek Wielkiego Postu, zanim zacznie pierwsza niedziela, pokazać 3 kierunki. Zazwyczaj mamy tak, że post to jest, w sensie 3 zadania na post, to jest post, jałmużna i modlitwa, a ja bym chciał coś innego. Chciałbym, no właśnie, dzisiejsze pierwsze, czyli marzenia, tak to nazwijmy. Pierwsze zadanie wielkopostne, czyli marzenia. Pomyśl, czy masz jakieś pragnienia, czy masz jakieś marzenia, czy masz jakieś gwiazdy, w które chciałbyś popatrzeć, w które chciałabyś popatrzeć, czyli takie rzeczy, które może od dawna bardzo pragniesz osiągnąć i nic jeszcze nie zrobiłeś, żeby je osiągnąć. I może Wielki Post, poza wyrzeczeniami, będzie o tym jutro, ale poza wyrzeczeniami jest też takim czasem, żeby spróbować zrealizować to, czego naprawdę pragniemy. Że może czekasz po prostu już od miesięcy, lat, albo tam czegokolwiek, dziesięcioleci, na zrobienie czegoś i ciągle się ociągasz. Spróbuj dzisiaj, tak jak Abraham, wyjrzeć z tego swojego ciemnego, zadymionego, śmierdzącego namiotu, tam gdzie po prostu siedzisz, spójrz w gwiazdy i pomyśl, a może przez te 40 dni osiągnę coś po prostu niezwykłego. Wreszcie spróbuję ruszyć do moich jakichś marzeń. Pierwsze zadanie, będą 3 na Wielki Post. Pierwsze to są marzenia. I do tego jest to potrzebne to słowo w kółko to samo od wczoraj, czyli afar, ale w tym znaczeniu pył. Czyli Twoje potomstwo będzie jak pył na ziemi. Czyli Pan Bóg mu mówi, Abraham szykuje dla Ciebie niesamowite rzeczy. Pomyśl dzisiaj, czy są takie pyłowe marzenia, gwiezdne marzenia, które może trzeba by wreszcie w Wielkim Poście zrealizować. Na dzisiaj słowo pył, czyli marzenie. Cztery minuty, nie jest źle. 4 minuty plus 3, tak? Nie, razem. Razem, bo zatrzymałem tam. Odcinek do mnie. Tak? Ja będę, bo ja tak sobie myślę, teraz będę kanał na YouTubie o rowerach robił. O, jednak. No to zrób. Tylko muszę najpierw zrobić jakiś fame, czyli Szóstak będzie jechał na rowerze. No i właśnie to puścisz teraz na końcu odcinka, już będziesz miał fame.
Na przykład Marcin teraz jak posłuchał tego odcinka, to powiedział, że chce otworzyć kanał na YouTubie i w związku z tym ja wszystkich zachęcam, że jak Marcin otworzy kanał na YouTubie w Wielkim Poście, to proszę go oglądać i proszę go subskrybować i dać mu łapki w górę, jak Marcin założy kanał na YouTubie. No. Pierwsze marzenie zrealizowane. Pomyśl o swoim. Marcin, proszę, pomyślał, o, jest. Nie? A skoro ja wezmę, ja mam te 2 stówy za to, że powiedziałeś, to ci oddam w przyszłym tygodniu, dobra? Dobra, okej. Funtów. 1 złotych, mówiłeś. Nie, złotych.